Serio, akurat teraz musi być pogrzeb, jak chcę nagrywać w tym pięknym miejscu, czyli właśnie na cmentarzu. No dobra, prawie zapomniałem, można się zapomnieć, bo ten cmentarz jest praktycznie jak park. No i do tego właśnie służy cmentarz, między innymi do pogrzebów, ale nasz cmentarz służy też do bardzo wielu innych rzeczy. No i dlaczego tutaj jesteśmy? Dlatego, że jest to miejsce, oaza spokoju i relaksu, również dla żywych. No i właśnie czasami moi znajomi pytają mnie, czy jesteś normalny, co ty robisz na cmentarzu? To może normalny nie aż tak do końca, nie wiem, może nie jestem, ale to akurat nie dlatego, że jestem na cmentarzu, bo to jest właśnie normalne tutaj. Bardzo dużo osób tutaj przychodzi, no dobra, nie tłumy, ale sporo osób tutaj przychodzi po prostu dla relaksu, przejść się, posiedzieć na ławerce, nawet popalać się. Teraz, dzisiaj tego nie zobaczycie, ale jakbym tutaj przyszedł na przykład jutro i jak będzie słońce, no dzisiaj jest trochę pochmurno, no potem będzie padać. Jak będzie słońce i szczególnie weekend, to ludzie tutaj przychodzą, jest inaczej niż w Polsce, na przykład właśnie z krzesełkami. Rozstawiam sobie takie krzesełka przy grobach swoich bliskich i sobie siadają i siedzą i rozmawiają i śmieją się nawet czasami. Są to grupy kilkuosobowe, czasami nawet jakiś kocyk na trawkę. No i tak po prostu to tutaj wygląda. To są też osoby, które tutaj biegają, przychodzą usiąść na ławkę, poczytać książkę i tak dalej, bo ten cmentarz jest praktycznie jak park i to jest też właśnie jeden z powodów, dlaczego ja tutaj tak często przychodzę, bo to służy dla mnie jako park. Bo najbliższy park, taki park prawdziwy, mam 20 minut piechotą, co w sumie nie jest daleko, czy jak dla Amerykanów to bardzo daleko na piechotę tyle przejść, często. W sumie jakich Amerykanów? Tutaj gdzie ja mieszkam, to Amerykanów prawie w ogóle nie ma. I w ogóle w Nowym Jorku zaledwie 30%, około 30% ludności, taka ciekawostka, to są biali Amerykanie, a reszta no to są różnego rodzaju imigranci. Ale wróćmy do tematu. No więc w tym odcinku odpowiem na takie pytania, które najczęściej w sumie zadają mi znajomi. To już się tyle razy powtarzał ten motyw, że zrobię właśnie krótkie wideo. Dlaczego USA? Dlaczego Nowy Jork? Czy mi się podoba? I jak się tutaj dostałem? Czyli takie rzeczy w sumie powiązane ze sobą. Dlaczego USA? Dlatego, że oglądam Strażnika Teksasu i uwaga, serial Gotowa na wszystko, Desperate Housewives. To pół żartem, pół serio, ale wtedy mi się to bardzo spodobało. Ja bym powiedział tak, że to takie dziecięce marzenia, dziecięca fantazja, która potem się jeszcze rozwinęła. To tak samo jak z Meksykiem na przykład byłem, bo też mi się podobało strasznie w najmłodszych latach i tak zacząłem się uczyć hiszpańskiego, no nie? No i tak samo z tymi Stanami. Stany są całkiem inne niż Europa, no to brzmi może jak banał, ale tak jest i właśnie dlatego jestem tutaj, a nie w jakiejś tam Holandii, Anglii czy coś takiego. W ogóle nie chciałbym tam mieszkać. Jak ktoś mnie pyta, dlaczego nie pojechałem do Anglii, czy Norwegii, czy Holandii, czy nie chciałbym tam, nie. W Anglii to bym chyba dostał w ogóle jakiejś depresji po jakimś czasie, nic tylko skoczyć z dywanu. Chciałem bardzo tutaj przyjechać, zamieszkać. Było coś takiego, co mnie fascynowało właśnie w Stanach. Kultura, cała otoczka tego kraju, tak się tutaj żyje. Podobały mi się tutaj, nie wiem, nawet domy, domostwa. Podoba mi się ogólnie styl życia, styl bycia, bo to jest bardzo szeroki temat. Kultura, to, że tak wiele możliwości tutaj jeszcze jest. Dużo miejsc do zobaczenia. Oczywiście ja uwielbiam podróżować, więc to jest mnóstwo, nie tylko jakaś Floryda, Wielki Kanion, Yellowstone i Kalifornia, czyli to powiedzmy tak fajne, ale trochę oklepane rzeczy, nie? Jest dużo więcej do zobaczenia w tym kraju i ja też mam taki pomysł na zrobienie takiej dużej serii właśnie podróżniczej, w której zabiorę Was do różnych, czasami mniej popularnych miejsc tutaj w Ameryce i zrobię o tym odcinki. Tylko to wymaga, wiadomo, dużo więcej finansów, bo jednak podróżowanie po Stanach jest po prostu drogie, a nawet bardzo drogie, oraz czasu, więc myślę, że to jest pomysł na jakiś przyszły rok, albo nawet być może za 2 lata, żeby tak zrobić naprawdę dużo tripów, nie? Więc Wam to pokazuję.
Więc tak jak mówię, no Stany mnie pociągały pod wieloma względami i teraz się tutaj realizuję. Nie planuję na razie wracać do Polski, może kiedyś tak, może nie, zobaczymy. Ja tutaj nie wyemigrowałem za pracą, dla pieniędzy i tak dalej, jak to zazwyczaj się wyjeżdża, bo w Polsce miałem życie w sumie przyzwoite. Nie musiałem wyjeżdżać. Pewnie gdybym został w Polsce, to obecnie pracowałbym w sprzedaży, tak myślę, albo tam coś innego jeszcze. Pracowałem jako kelner też. No i gdybym chciał stricte jechać gdzieś za pieniędzmi tylko, to faktycznie może bym wybrał jakiś kraj europejski, no ale to nie chodziło tutaj o to. Także motyw jest większy. I dlaczego Nowy Jork? Nowy Jork w sumie z przypadku tak naprawdę. Dlatego, że wypełniając dokumenty, to była zielona karta. Ja wziąłem udział w loterii wizowej o zieloną kartę. O tym też mogę trochę więcej powiedzieć, zrobić osobne wideo, ale tutaj jeszcze też wspomnę trochę w tym odcinku. I na pewnym momencie aplikacji o tą zieloną kartę trzeba było tam wypełniać papiery, załatwiać formalności. Musiałem podać miejsce, w którym będę przebywał po wyprowadzeniu się, czy wprowadzeniu się tutaj właśnie do Stanów. Ja nie miałem tutaj w zasadzie nikogo, ale miałem kontakt na Facebooku do po prostu gościa, który mieszkał w New Jersey i zaoferował mi taką swoją pomoc. Powiedział, że udostępni mi swój adres, że mogę ten adres wpisać no, na potrzeby scenariusza, a potem żebym po prostu albo zaczął właśnie w New Jersey, albo od razu przeprowadził się do Nowego Jorku, bo w Nowym Jorku jest więcej opcji, jeżeli chodzi o pracę i tak dalej. No i ja faktycznie użyłem tego jego adres, bo musiałem podać i od razu zamieszkałem właśnie w Nowym Jorku. I to była, myślę, że dobra decyzja. Na początku nie miałem w sumie żadnych planów i takich upodobań, że to musi być Nowy Jork, Nowy Jork mnie fascynował, czy coś takiego. Nie, raczej nie. To można powiedzieć, że to wyszło przez przypadek, albo na spontanie, że akurat Nowy Jork. Nawet myślałem trochę bardziej o Kalifornii i o Teksasie i chyba dobrze w sumie, że nie zacząłem od Kalifornii. Ja też w sumie tak słyszałem, że jaka tu droga Kalifornia nie jest. I jest droga, ale nie tak droga jak Nowy Jork w sumie, albo podobnie. Więc też taki argument, no nasłuchacie się czasami wielu różnych rzeczy, które nie zawsze są prawdą, albo półprawdą, no nie, czy subiektywnym punktem widzenia. W każdym bądź razie, no tak jak mówię, ludzie tak straszyli tą Kalifornię, że tam nie wiadomo jak jest drogo i tak dalej. No i tak trafiłem do w sumie najdroższego miasta w Stanach, którym jest właśnie Nowy Jork, bo to jest najdroższe miasto w USA. Tak jak zrobiłem film o tym, o kosztach życia w Nowym Jorku i to jak oglądaliście, no to wiecie, jak nie, to zapraszam do obejrzenia. No, ale uważam, że to był w sumie dobry wybór z tym Nowym Jorkiem i tak, no w miarę mi się tutaj podoba. Są minusy, jest dużo rzeczy, które mnie wkurza bardzo, jak na przykład metro, o tym mówiłem też, ale są też plusy, no i zrobię taki film właśnie też na ten temat. Ogólnie spoko. I teraz tak, jeżeli chodzi właśnie o tą zieloną kartę, to pewnie niektórzy z Was słyszeli o tym, niektórzy nie. Ale jeżeli chcielibyście wyjechać do Stanów legalnie, do pracy właśnie, czy ogólnie po prostu, żeby żyć, no jak żyć, to trzeba też pracować, nie? Ale w sensie nie na wakacje, tylko żeby zamieszkać tutaj, no to wzięcie udziału w loterii wizowej według mnie obowiązek, dlatego, że zielona karta daje Wam status rezydenta i to robi dużą robotę. Oczywiście szanse, nie będę tutaj ściemniał, na zieloną kartę poprzez loterię wizową są bardzo małe, ale są. Znam parę osób, którym się to udało. No i po prostu musicie wziąć w tym udział, bo to jest bezpłatne, nie kosztuje Was nic, oprócz zrobienia jakiegoś tam zdjęcia na początku. Później w kolejnych fazach, no to trochę to kosztuje, ale nie są jakieś bardzo duże koszta. Szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę tak ogromną zmianę w życiu, jaką jest ewentualna przeprowadzka do Stanów, nie? Czuję się zobowiązany, żeby Wam pokazać jeszcze trochę tego pięknego cmentarza i to nie jest już żart, ani cynizm, tylko no naprawdę mi się przynajmniej podoba. A i co do pogrzebów na przykład, to wszyscy przyjeżdżają samochodami, tak jak widać. Nawet powiem, że czasami śmieją się podczas pogrzebu. Dlaczego, to już pozostawię Wam do interpretacji albo jako zagadkę. Nie wiem dlaczego. Może mówią po prostu śmieszne rzeczy i się śmieją. W takim nastroju są.
piję tutaj do tego, że to zobaczyłem nie raz, nie 2 razy, że być może jest trochę inne podejście. Szczególnie, że tak jak mówię, mówimy tutaj o ludziach różnych kultur. O, pan idzie gęsi nakarmić, bo już widzę, już idą do niego. Ja też czasami karmię. A ja już miałem w sumie nagrany film tutaj z cmentarza i o tej samej tematyce po angielsku, ale zdecydowałem się nagrać jeszcze raz po polsku, dlatego że teraz z perspektywy czasu uważam, że tamten film nie spełnia wymogów, rygorystycznych wymogów odnośnie jakości i że mógł być zrobiony lepiej. No i ten jest zrobiony lepiej. Ale chciałbym też dodać, że myślę, by nagrywać właśnie po angielsku wszystkie filmy tak naprawdę, albo większość tych filmów. No i mam kilka filmów nagranych po polsku, więc one już tak zostaną, ale za jakiś czas myślę, że stopniowo będzie coraz więcej filmów po angielsku z polskimi napisami. Chociaż jak zobaczycie, usłyszycie, no mój akcent jest normalny polski, nie jakiś trudny, więc uważam, że te rzeczy, o których będę mówił i to w jaki sposób będę mówił, będą dla większości Polaków, rodaków zrozumiałe. A jeżeli nie, no to tak jak mówię, napisy też się pojawią, natomiast dzięki angielskiemu po prostu dotrę do większej ilości osób, ale też dla własnej satysfakcji chciałbym nagrywać po angielsku w ramach treningu tego angielskiego. Mój angielski nie jest idealny, także z góry mówię, wiem o tym, ale chciałbym go jeszcze potrenować, a nawet też przekroczyć trochę taką strefę komfortu, no bo wiadomo, najłatwiej jest nagrywać po polsku, ale ja tutaj mieszkam w Stanach i uważam, że to też jakoś zobowiązuje, jeżeli tak to można nazwać. I tak jak mówię, będę się starał robić te filmy po prostu po angielsku. No oprócz shortów, bo shorty chyba będę po prostu tak bardzo spontanicznie robił polskie. Zobaczymy zresztą. No i to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia duszpasterskie. Dziękuję za uwagę. No i w zasadzie to by było chyba na tyle w tym odcinku, bo co was tutaj będę dłużej męczył. Odpowiedziałem na wszystkie pytania, tak mi się wydaje. Czyli Stany dlatego, że po prostu mi się podobają, a nie zarobkowo. Nowy Jork z przypadku i trochę z polecenia. Czy wracam do Polski? Nie. I jak się tutaj dostałem, czyli zielona karta, status rezydenta, loteria wizowa, którą polecam. A oprócz tego polecam też zasubskrybować mój kanał, szczególnie teraz, kiedy są to pierwsze dni tego kanału. Tak naprawdę jest to kanał nowy. Bardzo mi zależy na tym, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób. No. Jest to autoreklama, ale mówię wprost jak jest. Dlatego jeżeli wam się to podoba, jesteście zainteresowani tym, co jeszcze tutaj mówię i będę nagrywał w kolejnych filmach, to oczywiście sub to zajmie wam 1 sekundę, żeby zasubskrybować, może 2. I komentarze też będą mile widziane, jeżeli to nie za dużo. Jeżeli za dużo, to przynajmniej like. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.